Witajcie i znowu kuchenne rewolucje. Weszłam do kuchni, sprawdziłam, czy w lodówce jest światło i zrobiłam zegar. Dam Wam chwilę na wykombinowanie, z czego ten zegar jest zrobiony. Naprawdę lepiej dla rodziny i znajomych, żebym zrobiła zegar, niż upiekła ciasto. Mężczyźni myślą, że kobiety marzą o księciu z bajki, a my po prostu chcemy się najeść i nie przytyć. A zresztą człowiek jest dopiero gruby wtedy, kiedy kupuje hula hop i ono pasuje. Koniec konkursu, z kuchni wyciągnęłam starą tacę. Taca jest okropna, nawet nie wiem po co ją kupiłam, ale i tak jej zafunduję drugie życie. Zapobiegawczo zacznę od pomalowania tacy podkładem. Trzeba, nie trzeba, po co ryzykować. Teraz mam pewność, że nic mi nie odpadnie i że farba ładnie siądzie. To jest farba akrylowa biała, przemaluję tacę jeden raz. Ale jeżeli wyjdzie Wam nierówno, oczywiście można wszystko pomalować 2 razy. Główną ozdobą zegara będzie papier ryżowy z różami. Męczę się z przygotowaniem niebieskiej farby, która będzie pasowała do tych róż. Nie za jaskrawa, nie za ciemna, nie za jasna, o właśnie taka niech zostanie. Tym kolorem pomaluję brzeg tacy oraz jej środek. Niebieskie będzie kółko na środku, ale musi pasować do wzoru z szablonu. Talerzyk ma średnicę znakomitą, więc tak na oko przykładam na środku i maluję. Szablon można po prostu przełożyć i odbić. Ale jeżeli nie chcecie się martwić, że coś się przesunęło albo podciekło, warto użyć kleju tymczasowego do szablonów. Od kiedy Stamperia zaczęła go produkować, chyba jestem chodzącą reklamą tego produktu. Psikamy po szablonie, a następnie szablon suszymy. Dokładnie suszymy. Ma się kleić do palca, ale nie może go brudzić. I wtedy przykładamy i odbijamy. Biała farba akrylowa i do tego płaski pędzelek ze Szczeciny, taki specjalny do szablonów. Nabieramy odrobinę farby i pędzelkiem stukamy po szablonie aż do skutku. Dla lepszego efektu można nałożyć 2 warstwy farby. Po chwili odrywamy szablon, i gotowe. Ja kleju tymczasowego nie zmywam, ale jeżeli chcecie, to można to zrobić ciepłą wodą. To jest nożyk do precyzyjnego wycinania. Innego wyjścia nie było, zmusiłam się i róże wycięłam. Bukiety zaproponowane przez producenta zupełnie mi nie odpowiadały, więc powycinam wszystkie elementy i jeszcze je porozcinam, a potem zrobię girlandę po swojemu. O, właśnie tak za chwilę będzie wyglądała. To jest klej z Vernixem. Używam go do serwetek, ale także do papieru ryżowego. Plus szeroki syntetyczny pędzel i jedziemy. Można smarować klejem tylko od góry. Ale ten papier jest dosyć zwarty, więc wygodniej mi posmarować tło, przykleić różyczkę, a następnie wszystko zapaprać klejem. Trochę się zastanawiałam, co zrobić na brzegach tacy i pomyślałam, że zrobię szablon koronkę. Niestety do tej koncepcji pasek pomalowany na granatowo nie pasował, był za szeroki. Więc żeby móc odbić koronkę, najpierw musiałam go w większej części przemalować na biało. Szablon z koronką wygląda tak i oczywiście użyję do tego kleju tymczasowego. Jak poprzednio, psikam, suszę plus płaski pędzelek szczecinowy. Niestety szablon jest malutki, a obwód tacy spory. Kilka razy musiałam podobnie przykładać szablon, chociaż robiłam to na mokro. Jeżeli coś się trochę pobrudzi albo nie domaluje, nie przejmujcie się tym. Po wyschnięciu wystarczy to uzupełnić pędzelkiem. Na biało albo na granatowo, zależy co akurat mi nie wyszło. Nie ma się co czarować, przecież zawsze coś nie wyjdzie. Stało się, mąż znalazł chwilę czasu, żeby przykręcić mi dziurkę. Tada! Pierwsze lakierowanie. Dlaczego akurat teraz? Ponieważ jak wszystko wyschnie, będę cieniowała pewne elementy na zegarze. Jeżeli coś mi nie wyjdzie albo się nie spodoba z lakieru, bardzo łatwo jest to zetrzeć. Ale zanim cieniowanie, przemaluję cyfry na odpowiedni kolor. Żeby całość nabrała delikatnego klimatu vintage, odrobinę pobielę cyfry oraz kawałek cyferblatu. To nie jest biała farba, to jest biały pigment, ale oczywiście biała farba także może być. Biały pigment jest po prostu bardziej skoncentrowany, taka bielsza biel i dlatego bardzo go lubię. Będę cieniowała, więc po raz kolejny rozrabiam granatową farbę. Do cieniowania przyda się także pędzelek skośny. Troszkę wody, troszkę farby, rozblendowujemy to na boku i cieniujemy. Żeby się fajnie cieniowało, przydają się albo dobre farby, albo medium do farb akrylowych. Tak zwany opóźniacz, którego odrobinę dodajemy do farby. Pewnie zegar mógłby się obejść bez cieniowania, ale myślę, że teraz wygląda lepiej. Kwiatki także odrobinę podcieniowałam. Dobrałam do tego kolor szary z kropelką granatu.
Żeby cyferblat nie wyglądał pusto, zrobiłam jeszcze szwy w 2 kolorach. Na środkowym polu biały, a na zewnątrz granatowy. Zostało mi tylko przykleić cyfry i zamontować mechanizm. Taki zegar to praca na jedno popołudnie. Nic skomplikowanego, a z mojej kuchni zniknęła ohydna taca, a pojawił się całkiem przyjemny zegar. Mam nadzieję, że ten pomysł Wam także się spodoba, bo niestety nie jest ostatni. Ja tutaj do Was sprawozdaję sportowo, a za Waszymi plecami jeszcze jedna foremka do ciasta zyskuje życie po życiu. No właśnie, foremka do ciasta, bo gdyby Bóg był kobietą, nigdy by nie pozwolił, żeby się tyło po jedzeniu. Jak zwykle listę produktów użytych do produkcji tego zegara zamieściłam Wam w opisie filmu. Jeżeli wytrzymałeś do końca, to dziękuję. A jeśli chcesz mi zrobić małą przyjemność, to skomentuj film. No i teraz już ostateczne do widzenia i jak zwykle zapraszam na inspirello.pl i do naszego sklepiku.